Okej, ja nazywam się Marcin Kościuch, reprezentuję trzecie poznańskie biuro tutaj dzisiaj, Ultra Architects. Pokażę, skoro poznańskie biuro, to pokażę projekty, które akurat udało nam się zrealizować w Poznaniu. To będą 3 projekty, właściwie 3,5, o 3 różnych skalach. Natomiast ten 4, o którym mówię, że to jest połówka, będzie taką zabawą, obiektem, który można zobaczyć, można też kupić. Zacznę od domu. To jest taka nasza świeża realizacja, chociaż jak widać zaprojektowany w 2018 roku. To jest ten domek. Stoi w północnej części Poznania, koło, to jest chyba rezerwat Żurawiniec, tak, jest rezerwatem. Ten rezerwat jest tam po lewej stronie. Nazywamy go domem złamanym, zaraz zobaczycie dlaczego. Właśnie widać tutaj ten rezerwat, on na niego patrzy. To była taka działka, tak. Działka właśnie z tym rezerwatem od strony zachodniej. No i z warunkami zabudowy, które otrzymaliśmy, my o niej nie występowaliśmy, czyli one były już gotowe. Warunki narzucały obowiązującą linię zabudowy, co się chwali, bo jak wiemy, większość warunków zabudowy i planów miejscowych określa nam tylko nieprzekraczalną, za to dopisuje nam wszystkie dachy, ich kąty nachylenia, ich pokrycie. Natomiast linia zabudowy zawsze jest linią nieprzekraczalną, przez co wszystkie te budynki stoją jak chcą, nie mamy żadnego ładu przestrzennego, tylko kompletny bałagan. Najczęściej czerwonych dachów z dachóweczki. Tutaj mieliśmy linię obowiązującą i również narzucone kąty dachu i kierunek kalenicy. I to właściwie wszystko. Kierunek i wysokość kalenicy, to też jest ważne. Wzięliśmy funkcję, omówiliśmy z naszymi inwestorami, i wyszedł nam taki dom. I wszystko byłoby ok, im się ta funkcja podobała, nam też, tylko jak widzicie, dom wchodził do sąsiada. No i coś trzeba było z tym zrobić i zrobiliśmy najprostszy możliwy gest, czyli złamaliśmy go na tyle, żeby patrzył na to, co jest atrakcją tej działki. Wyszedł nam taki budyneczek. Nie jest wielki, ale też to nie jest mały domek. Ten dom ma około 340 metrów z garażem. Ten garaż zajmuje trochę miejsca. Jak widzicie, określono nam nieprzekraczalną linię, a właściwie obowiązującą linię zabudowy, natomiast istniejący budynek tam dalej w ogóle jej się nie trzyma. To też jest dość zabawne. Dom jest bardzo prosto zbudowany z jednej strony, a z drugiej strony ta funkcja jest trochę odwrócona, ponieważ ta działka opada w stronę tego Żurawińca. Dlatego ta część dzienna jest, można powiedzieć, na minusie. Wchodzimy zerem, tak? Czyli tutaj widać to wejście, garaż. Tam u góry od strony północnej jest takie osobne mieszkanie właściwie, czyli w tych 340 metrach ten garaż zajmuje pewnie, tam jest opisane, tak, 60 metrów. Sama ta część wydzielona też około 30, no i reszta to jest ten dom. Ostatnie piętro, bo właściwie wyszły nam 3 kondygnacje, to jest taka część już prywatna inwestorów plus gabinet z 2 tarasami, które zaraz zobaczycie. Przekrój pokazuje również, jak on budowuje się w ten teren, opadający teren. No i teraz właściwie przejdziemy się po tym domu. Tak wygląda od strony ulicy. Pokryty jest, jak widzicie, drewnem modrzewiowym.
dlatego że na tej ulicy kawałek dalej stoi bardzo ładny dom kolejnego biura tutaj poznańskiego. Nie wiem, czy ono będzie w tym cyklu, Demateria. Nie chcieliśmy szukać nowego materiału, tylko stwierdziliśmy, że wykorzystamy taki materiał, jaki oni użyli, tylko w trochę innej formie. To są takie niewielkie listewki. No nic nadzwyczajnego, tak się dzieje. Tutaj jest to osobne wejście do tego niewielkiego mieszkanka z osobnym tarasem. Podjazd. Ten dom można dookoła obejść. Widzimy tutaj pokój, ogród zimowy. Ten taras ustawiony właśnie na tą część zachodnią. Tam w tle obudowana tym samym drewnem taka szopka na narzędzia, na drewno do obsługi ogrodu. Tak się wpisuje, bardzo delikatnie. Ten dach przez to odgięcie opada w jednym kierunku i od strony ulicy, i od strony ogrodu. Tam widzicie u góry, zaraz będziemy mogli je zobaczyć, tarasy. Środek to jest taka bardzo otwarta, loftowa przestrzeń, myślę, że dość nieoczywista. Jak widzicie, materiałem jest beton, dlatego że sam Żurawiniec jest właściwie maleńkim bagienkiem i my ten budynek też stawialiśmy na bagnie, więc beton i żelbet był jakby najprostszym materiałem, który nadawał nam łatwo sztywność tego budynku. Jesteśmy teraz w tej przestrzeni dziennej. Przed chwilą byliśmy w części jadalnianej, widać kuchnię niewielką. W środku no, wszystko jest w miarę surowe, albo z takich materiałów, może trochę brutalistycznych. To drewno, które jest na zewnątrz, weszło nam również do środka. Tutaj widzimy ten ogród zimowy. Akurat latem. Słońce świeci wysoko, więc nie wchodzi do mieszkania, do domu. Natomiast zimą, jesienią ono tam głęboko penetruje dom, to widać po tej plamie światła tam. Ta klatka schodowa specjalnie została umiejscowiona od strony południa, właśnie po to, żeby zimą ogrzewać ten dom, żeby to ciepło wchodziło, żeby było rozprowadzane po tych wszystkich 3 kondygnacjach. Ten ogród też temu służy. Natomiast latem ona znakomicie wentyluje. Jak widzicie, w tym ogrodzie zimowym można otworzyć te niewielkie okna. Jak będziemy szli tą klatką do góry, to będzie widać, że u góry też są okienka, po otwarciu których tak naprawdę robi się przeciąg. I mimo tego, że jest tutaj zrobiona nie wentylacja, tylko klimatyzacja, jest rzadko używana. No, klatka jest też sercem tego domu, właściwie z niej wchodzi się do wszystkich pomieszczeń. My powolutku idziemy do góry. W tej chwili już jesteśmy na samej górze w sypialni rodziców. Widać ten taras, który chroni ich od, jak się okazało podczas budowy, dość ruchliwej ulicy, czego nie wiedzieliśmy wcześniej. Ona jest niby mała, ale pomiędzy resztą miasta a Morawskiem właściwie jeżdżą tutaj dość często samochody mieszkańców Morawska. No wszystko jest jakby beton, myślę, że każdy architekt by go zostawił. To drewno z dachu można powiedzieć, że przenika do środka. Ono też ma takie zadanie poprawy akustyki. Wiadomo, beton jest twardym materiałem, więc odbija dźwięk. To jest widok właśnie z tarasu tego przysypialni i gabinet z swoim własnym tarasem. Bardzo przyjemnie spędza się tu czas. Ta dolna część, przynajmniej parę razy nam się zdarzyło być tam na imprezie i
nawet w te ciepłe dni obok z tego bagienka wchodzi to chłodne powietrze, natomiast wtedy wszyscy przenoszą się do góry na ten taras i tam jest naprawdę przyjemnie i ciepło. Ma on też takie swoje niuanse śmieszne, czyli z jednej strony ta perspektywa wydaje się naturalna, a prawda jest taka. No i widok z tego tarasu właśnie na Żurawiniec. Drugi projekt, trochę większy, jakby tu siedział Kurchas, to pewnie poprzedni nazwałby M, ten będzie L. Rynek Wilecki, to jest kamienica w centrum, właściwie centrum Poznania. Poznań ma kilka takich rynków, jak wiecie. Wszystkie są właściwie rynkami handlowymi z niewielkimi bazarami. Myśmy wygrali konkurs w 2014 czy 2015 roku, to było dawno temu. Tu nigdy wcześniej nie stał żaden obiekt. Dostaliśmy warunki zabudowy, które właściwie pozwalały postawić obiekt o 7 kondygnacjach i płaskiej ścianie. Chcieliśmy, żeby ten budynek wpisał się w tą okolicę. I właściwie jedynym charakterystycznym elementem tego miejsca dla nas, a przynajmniej tej strony tego rynku, był kościół i dawna jego plebania, które miały okapy dość nisko położone. Stwierdziliśmy, że zrobimy budynek, który po prostu będzie załamywał się dokładnie na tej samej wysokości, jego główna ściana, na której załamują się, na której są okapy tych dwóch budynków. Znów przejdziemy się dookoła, wtedy będziecie mogli zobaczyć, jak to działa jakby w otoczeniu. Tutaj widać to charakterystyczne załamanie, ono łączy się z kamienicą od strony ulicy Przemysłowej, też takimi trójkątami. Budynek dopełnia tą południową część, północną część rynku, czyli właściwie cały czas jest oświetlony. Pamiętam, że w tym konkursie, już po tym konkursie, nasi inwestorzy, którzy są firmą, która ma korzenie w Belgii, powiedzieli, że jedną z rzeczy, która im się spodobała, gdy my opowiadaliśmy o tym budynku, była opowieść o kamienicy. My zresztą go nazywamy kamienicą, a dokładniej mówiąc, widzicie, teraz będziemy zbliżać się do niego. Ta opowieść, można powiedzieć, że może jest trochę naciągana, ale podchodząc do tego projektu wiedzieliśmy, że musimy zaprojektować kamienicę, tak? Ale nie chcieliśmy zaprojektować jakby nowej wersji starego myślenia o kamienicy, takiej kamienicy XIX-wiecznej. XIX-wieczne kamienice miały zawsze taki trójpodział, tak? Czyli ten dół był handlowy, środek zawsze podkreślony był dla tych osób zamożnych, a góra była dla tych osób, które tak naprawdę były ubogie. I to było zawsze mocno podkreślone. Natomiast my im powiedzieliśmy, że dzisiaj społeczeństwo ma kompletnie inną budowę, mamy demokrację i właściwie naprawdę, przynajmniej ja nie znam nikogo, a znam kilka osób zamożnych i one nie chcą się tym chwalić. I to społeczeństwo w pewien sposób tak działa, więc dlatego ten budynek, który im dajemy, ma tylko ten dół handlowy, natomiast reszta jest właściwie jednolita. Nie ma żadnego podziału, nie ma żadnego wyszczególnienia. Oczywiście my dzisiaj wiemy, że najdroższe są te mieszkania u góry, ale nie chcemy tego w żaden sposób pokazywać. Tam na przykład u góry jest mieszkanie z patiem. To patio widać na narożniku, tak prześwituje niebo. To jest tył.
trochę spokojniejszy. Jeszcze na chwilę wrócę do tych elementów dość charakterystycznych, powtarzalnych. Tak jak powiedziałem, jakby budynek stoi od strony północnej, przez to jakby cały czas jest nastawiony na operację słońca. Dlatego zaprojektowaliśmy coś w rodzaju loggia balkonów. Nie mogliśmy wysunąć się bardziej niż 1,20 m, więc częściowo te lodgie wbiliśmy w mieszkania i one mają zadaszenia. Te zadaszenia przede wszystkim służą temu, żeby wprowadzać cień. Również te barwy są z tym związane. Budynek jest teoretycznie cały jasny, żeby nie tworzył kolejnej jakby wyspy ciepła, a cały czas jest nastawiony na światło. Natomiast te wykończenia są ciemne. To trochę działa tak jak u ptaków drapieżnych. Dużo ptaków drapieżnych ma ciemne obwódki wokół oczu, ze względu na to, że atakują ofiary pod słońce, nie ze słońcem, po to, żeby nie rzucać cienia. I te obwódki wokół oczu pomagają im jakby nie ślepnąć, nie mają dodatkowego odbicia w postaci własnych piór. Tutaj jest jakby podobny motyw. Jak widzicie, wszystkie te wnęki okienne są też ciemne, po to, żeby nie odbijały i nie wrzucały do mieszkań przesuwającego się słońca. Tak samo te balkony z zewnątrz obudowane są ciemnym materiałem rozpraszającym światło. Natomiast same środki wykończyliśmy drewnem, trochę inspirując się samym tym rynkiem i tym bazarem, no bo jak wiadomo, bazar no to sprzedaż owoców, te owoce sprzedaje się w skrzynkach i tak naprawdę ci mieszkańcy siedzą w tych skrzynkach z bazaru. Bardzo proste wejście. Konsekwentnie w środku budynek również zrobiony w czerni i bieli. To kolejny obiekt postawiony przez nas w Poznaniu. Dla nas to już jest taki XL, czyli duży budynek. To jest biurowiec stojący tutaj niedaleko miejsca, w którym w tej chwili jesteśmy. Biurowiec za bramką. On tak wygląda od strony ulicy. No, powtarzalne elementy, typowa taka interpretacja współczesna miejskiej zabudowy, czyli pionowe okna, bo miasto lubi te pionowe okna, no bo ulice są wąskie, więc to wyciągnięcie okien do góry powoduje, że do wnętrza wpada trochę więcej światła. Podziały na piętra, czyli właściwie te wszystkie gzymsy, które są na starych kamienicach. No ale to jest widok od strony ulicy, natomiast on kompletnie inaczej wygląda od strony drugiej, czyli od podwórka. Jest rodzajem takiej góry, drewniano-zielonej góry. Skąd to się wzięło? Przyszła do nas spółka miejska o to, żebyśmy zaprojektowali właściwie fasadę czegoś, co już przynieśli ze sobą, zaraz zobaczycie czego, która miała dopełnić dokładnie to miejsce, czyli jakby uzupełnić południowo-zachodnią część kwartału w środku miasta. I na to był już plan miejscowy, właściwie uchwalony dokładnie pod model, który zobaczycie, czyli to miało być dokładnie coś takiego, a właściwie przede wszystkim parking, bo ten budynek miał być parkingiem miejskim, z częścią biurową od strony ulicy za bramką, ponieważ na szczęście pani konserwator powiedziała, że po jej trupie nie pozwoli na to, żeby parking był w całości obiektu. Ona nie chce od strony ulicy nie mieć okien albo to zrządzenie losu. Powiedziała, że musi być tam jakaś przestrzeń, więc wymyślono, że będzie tam biurowiec. No i wszystko niby wyglądało ok, tylko że pracując nad tym przez 2 lata, ktoś zapomniał o tym, że jest coś takiego jak przysłanianie, zacienianie w prawie budowlanym, no i my musimy je spełnić.
No i myśmy sprawdzili, czy ten obiekt spełnia. On od razu wyglądał na taki, który nie spełnia tych warunków. I na drugim spotkaniu powiedzieliśmy, że właściwie tego nie można postawić i to, z czym walczyliście panowie 2 lata i jesteście pewni, że to jest to, nie nadaje się do niczego poza koszem. Było trochę paniki. Zapytali się nas, czy jesteśmy pewni, a potem, czy no dobrze, no ale co oni mają zrobić? No i pokazaliśmy im właściwie taki szkic, bo to nie było nic więcej. Pokazaliśmy im, że jedynym według nas rozwiązaniem jest wciśnięcie tego parkingu pod ziemię, a ustawienie biurowca w taki sposób, żeby tworzył taką górę zieloną, która wpuści jak najwięcej światła do tych mieszkań, które są w tej północnej części tego kwartału. Oczywiście to był plan miejscowy, więc jakby plan miejscowy, zapisy planu miejscowego są święte, jak wiedzą wszyscy architekci. Czyli jeżeli było wpisane, że musi być parking na zerze, to on musiał pozostać na zerze. Nie mogliśmy go schować całkowicie pod ziemię. Kolejnym takim problemem był oczywiście budżet. Tak? Myśmy mieli zamknięty budżet, to było chyba 60 milionów złotych i musieliśmy się jakby utrzymać w tym budżecie. Dlatego ten budynek nie jest jakimś super wyrafinowanym obiektem. Tutaj jeszcze widzicie właściwie to, co taką niewielką bryłę, która pokazuje, jak wyglądał obiekt, z którym do nas ci panowie przyszli. To jest ta część biurowa. Na dachu parteru plan miejscowy zapisywał 500 metrów patia. No i to wszystko miało być parkingiem, łącznie z tym zerem. Myśmy zrobili właśnie pełną bryłę i zrobiliśmy na niej, nałożyliśmy na nią światło i wyszło coś takiego. Czyli te momenty zostawało jako pełne. To się kompletnie nie nadawało na parking. I to jest nasza już propozycja części biurowej. No skoro plan mówił o 500 metrach patia, no to ono tutaj jest. Dokładnie ma 507 metrów. Czyli to jest ta część i ta, która znajduje się na dachu parteru. No i reszta jest biurowcem. Tak, ten model wpisywał się wtedy w całą zastaną tkankę. To jest rzut, ja nie będę za bardzo o nim opowiadał. Myśmy oczywiście bardzo naciskali na to, żeby tu były 2 knajpki. One przez długi czas były. Ta się utrzymuje, ta niestety się nie utrzymała. Teraz jest tu kawałek urzędu. Trochę nam się nie podoba. Pomiędzy zaprojektowaliśmy również plac. Tak naprawdę nasz budynek kończył się w tym miejscu. To już nie była nasza działka, ale to była działka nadal miejska, kolejnej spółki. Więc doprowadziliśmy do ich spotkania i do takiej wspólnej decyzji, że okej, skoro już robimy ten budynek, no to nie utniemy tego zagospodarowania w tym miejscu, tylko zrobimy je na całości. No i ono powstało na całości. No i to już są jakby biura, czyli te kolejne fragmenty tej góry. Każde to ugięcie naprawdę ma znaczenie. Odgięcie tej ściany i odgięcie tego fragmentu naprawdę gdzieś tu łapało w tym miejscu okna jakiegoś mieszkania. Było ich tam chyba z 70. A to już jest stojący budynek, ma zielony dach. Chyba pierwszy taki zielony dach w tej części miasta. Bardzo byśmy chcieli, żeby miasto zapisywało wszędzie w warunkach zabudowy, że każdy budynek, który jest wstawiany w Poznaniu, a ma dach płaski, obowiązkowo robił go jako dach zielony. Może to nie jest super wielka ekologia, ale na pewno ten dach przytrzymuje wodę opadową, czyli nie zalewa, a Poznań ma problemy z tym, że podczas intensywnych opadów część piwnic tutaj w okolicy jest zalewana, natomiast ten nasz dach przytrzymuje tą wodę i powolutku ją odprowadza. Są te donice, widzicie je, za chwilę są tarasy.
To jest widok właśnie z ulicy za bramką. Już ten nasz sąsiedni budynek został wyremontowany. Część zdjęć pewnie ma chyba jeszcze go w wersji niewyremontowanej. Placyk pomiędzy. Wejście z głównego ruchu, który odbywa się z Placu Kolegieckiego. No i tył, czyli te tarasy. Z ławkami, z bardzo prostymi balustradami, z tymi donicami, z tą zielenią, która nie jest zielenią jednosezonową. Tak naprawdę ona rośnie przez całą wiosnę, lato, jesień. Tak wygląda już właściwie, to jest chyba zdjęcie z końca lipca, początku sierpnia. Ona w tej chwili po tych 3 czy 4 latach bardzo mocno się ukorzeniła i właściwie wychodzi z tych donic. Zimą po prostu wygląda w ten sposób. No i wiosną jest po prostu w jeden dzień ścinana, wkładana do worków i po chwili z powrotem się odradza. To życie rzeczywiście jest na tych tarasach. My tam bywamy, tam u góry jest miejska pracownia urbanistyczna i bardzo często w niej bywamy, więc widzimy, że na dole, na tych wszystkich tarasach odbywają się, ludzie chodzą z telefonami, czasami siedzą, rozmawiają, są laptopy. Widzieliśmy, jak są wystawione tablice i właściwie spotkania się tam odbywają. Widok na te okoliczne okna, które właśnie teraz mają, pozostawiliśmy im to światło. Właściwie nie my, a prawo, które obowiązuje. Mamy nadzieję, że może kiedyś za ileś lat ktoś dokończy tą górę i tutaj jest dużo możliwości na to, żeby pociągnąć jeszcze i połączyć i zrobić cały ten kwartał taki przestrzenny. No tu jeszcze taka ciekawostka, Oskar Zięta, czyli jeden z bardziej znanych polskich designerów, pewnie wiele osób zna te jego dmuchane krzesła. Oskar wykonał nam do tego budynku jeden element. Myśmy zaprojektowali, to chyba widać tutaj dobrze, takie pionowe elementy. To są elementy wykonane przez Oskara, ale tak naprawdę one za sobą chowają takie niewielkie drzwi. Po prostu w ramach, to już jest teraz rzecz standardowa, tak? Biurowce są tak robione, żeby można było je naturalnie przewietrzać. Czyli z tyłu za tymi elementami są niewielkie drzwi, które się otwiera i one powodują, że wyłącza się klimatyzacja w całym tym obszarze. I to też wiemy od Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, że oni właściwie tej klimy też nie używają. W kółko to jest otwarte. No tutaj jest akurat z strony tylnej możliwość również otwarcia drzwi, ale na przykład gdy pada deszcz, można tylko otworzyć tamto, nie uchylając w ogóle tych drzwi. No i chodziło o to, że te elementy najpierw zaprojektowaliśmy po prostu super, ekstra, piękne przewietrzacze. Tylko jeden kosztował tyle, że tutaj też mieliśmy zaprojektuj i zbuduj, czyli nasz zleceniodawca, czyli firma budowlana powiedziała, że super, super chłopaki, ale nie zrobimy wam tego. Macie tutaj takie tanie drzwiczki za 300 zł i możecie je tam sobie zamontować, a najwyżej na zewnątrz zróbcie obudowy z blachy, żeby ich nie było widać. No i myśmy kombinowali, jakie te obudowy mają być, no i przypomniał nam się Oskar, którego znamy też od lat, i to, że kiedyś nam przysłał próbkę takiej technologii, którą tutaj sobie zrobił. No nic w sumie nadzwyczajnego, po prostu bierze blachę, tłoczy ją i zarazem wycina w niej dziurkę, przez co ta blacha, no ona akurat tutaj jeszcze ją łączy dwustronnie i zgrzewa, ma bardzo dużą wytrzymałość, a jest bardzo lekka. No jest też bardzo sztywna, więc stwierdziliśmy, że to się idealnie nadaje do tego, bo bardzo ładnie też wygląda, żeby zakrywała nam te elementy przewietrzaczy. No i absolutnie tak się stało. I to jest właśnie to i z tyłu mamy te drzwi. I to jest ostatni taki, szybko pokażę, element. Zaprojektowaliśmy też obok tego budynku lampę. Lampę, którą nazywamy lampą w ciąży. To jest bardzo prosty pomysł. Lampa plus budka lęgowa. Daje lampę w ciąży.
Długi czas nie mogliśmy tego zrealizować, to jest taki bardziej designerska jej wersja. Aż pewny skąd wziął się pomysł? No, znamy wiele takich lamp lub świateł w mieście, nie tylko jednym, nie tylko w naszym, to akurat jest u nas, gdzie te ptaki gniazdują no, w każdych dziurkach, które tam są, akurat to są elementy montażowe świateł. No i stąd był ten pomysł. Myśmy, no jak widzieliście wcześniej, zaprojektowaliśmy taką bardzo skomplikowaną jej wersję, no ale w pewnym momencie zrobiliśmy też taką bardzo, bardzo prostą, którą wykonała dla nas firma Lyra Lighting i przy tym biurowcu udało nam się je postawić, ponieważ no, każda taka przestrzeń musi być odpowiednio oświetlona. Skoro była okazja, to zrobiliśmy te lampy, postawiliśmy je w kwietniu. Dużo osób się trochę z nas śmiało, że to taki zwariowany pomysł i że to chyba nie wyjdzie. I nagle nastąpił, w kwietniu została postawiona i teraz zobaczycie. To był maj. W maju pojawiły się już sikorki. I od tego czasu, już od kilku lat, właściwie przynajmniej w 2 lampach mamy ptaki, chociaż wiele osób mówiło nam, że to nie zadziała, że budki lęgowe muszą być ustawione w odpowiednią stronę świata, że ptaki są terytorialne i nie będą chciały gniazdować obok siebie, bo przecież jak wiesza się budki, to tylko w jednej na 7 czy 8 pojawiają się ptaki. My mamy tutaj 4 lampy i w tym roku w 2 były sikorki, 2 różnych gatunków. Przepraszam, o, jeszcze parę zdjęć. No to można odkręcić, wyczyścić, co jakiś czas wymienić. No, jak widać na stronie Liry są różne wersje tej lampy. No, to jest cały zespół teraz obecny, więc te projekty oczywiście nie robię ja, nie robi je tylko ja i mój wspólnik. To jest cały zespół, to jest praca zespołowa. Dzisiaj architektura to w ogóle praca zespołowa. Więc wszyscy stoją w naszym biurze. Wszystko. Dziękuję.